Od zawsze fascynowały mnie układy scalone. Patrzyłem z niedowierzaniem, jak z roku na rok te kawałki krzemu stają się coraz mniejsze, a jednocześnie coraz potężniejsze. Jak to w ogóle możliwe, że kostka materiału wielkości paznokcia mieści w sobie taki potencjał? The electronic central computer, capable of making over 2,000 mathematical calculations per second. This is an integrated circuit. It's a piece of silicon into which have been built all of the necessary components to perform an electronic function. Proces produkcji półprzewodników jest jednym z najważniejszych osiągnięć technologicznych naszej ery. Za każdym mikroskopijnym tranzystorem stoi maszyna warta miliardy dolarów. Sterylna hala wielkości boiska piłkarskiego, setki patentów i ściśle strzeżone know-how. A na samym szczycie tej technologicznej piramidy stoi jedna firma – ASML. Ich maszyny EUV to dosłownie technologia balansująca na granicy magii i inżynierii. W próżniowej komorze generator wystrzeliwuje 50 000 maleńkich kropelek ciekłej cyny na sekundę. Każda o średnicy około 25 mikrometrów. Każdą z nich laser trafia dwukrotnie. Najpierw słabszy Pre-Pulse spłaszcza kropę w cienki dysk, a potem główny, potężny laser zamienia ją w plazmę o temperaturze około 220 000 stopni Celsjusza, czyli ponad 40 razy gorętszą niż powierzchnia Słońca. To właśnie ta ekstremalna plazma emituje niezbędne dla procesów litografii światło EUV o długości fali równej 13,5 nanometra. Ale żeby ta plazma w ogóle powstała i wyemitowała promienie UV, potrzebny jest impuls lasera o gigantycznej mocy i niewiarygodnej precyzji. Te niesamowicie zaawansowane lasery CO2 produkowane są dla ASML przez firmę Trumpf, która już od dekad wyznacza, a następnie przekracza granice możliwości tej technologii. Jednak sama litografia EUV to tylko jeden z wielu procesów, w których produkty Trumpf odgrywają krytyczną rolę. Ich zasilacze wysokich częstotliwości, wykorzystywane do procesów plazmowych, takich jak wytrawianie i powlekanie, są bez wątpienia bijącym sercem całego przemysłu produkcji półprzewodników. I te właśnie zasilacze projektowane i produkowane są w Polsce, a wszystko zaczyna się w Centrum Badawczo-Rozwojowym w Zielonce pod Warszawą. I na zaproszenie tej firmy mogę Wam pokazać, jak to się odbywało i odbywa dalej z nowymi modelami. Chodźcie, to jest naprawdę ciekawe. I już na wstępie witają nas zasilacze do plazmy, ale nas interesuje zasilacz do lasera. Chodźcie, zobaczymy, gdzie to się wszystko zaczyna, ten cały projekt. Wyobraźmy sobie bardzo wrażliwy produkt, którym jest ten wafel półprzewodnikowy, na którym powstają procesory czy pamięci. Taki półprzewodnikowy wafel, który trafia do procesu, to jest wartość rzędu $50, a wtedy, kiedy wychodzi z procesu, jego wartość rośnie do 50, a może nawet więcej $1000. Każde zawahanie dostarczanej przez nasz produkt mocy, które może doprowadzić do jego uszkodzenia, są olbrzymie straty. I gdzie to wszystko trafia? No trafia to do integratorów, czyli do producentów systemów do produkcji półprzewodników. Oni to integrują swoje produkty innych firm, nasze zasilacze, komory do produkcji tych półprzewodników w jedną wielką linię produkcyjną i instalują te linie w tak zwanych semifabach. I semifaby to są firmy typu Samsung, typu Micron, wielcy end-userzy, którzy produkują już później te układy scalone, półprzewodniki, procesory. Jest to olbrzymi rynek zbytu i ten udział w rynku stale rośnie. Dość powiedzieć, że rok do roku nasze obroty na tym rynku wzrosły o 60%. Dokładnie tutaj, a jeszcze dokładniej w tej sali zaczyna się nowy projekt takiego zasilacza, więc zobaczcie, jak to przebiegało i do tej pory przebiega. Chodźcie. Tutaj jest organizowany pierwszy briefing, czyli poszczególne grupy specjalistów spotykają się przy jednym stole i omawiają plan działania na konkretny projekt. Wszystkie grupy pracują równolegle w celu, żeby poszczególne etapy były dostarczone w odpowiednim momencie, tak? No bo równolegle ruszają prace software'owe, ale równolegle idą też prace hardware'owe, czyli najpierw muszą być zaprojektowane płytki, elementy mechaniczne i to wszystko musi się spotkać razem, żeby całe urządzenie mogło być zmontowany prototyp i mógł być uruchamiany. Później w następnej fazie wchodzimy w fazę testów oprogramowania, no i ostatecznej kwalifikacji zasilacza. Także jesteśmy po pierwszym spotkaniu, czyli koncepcja nowego projektu została przedstawiona.
I teraz poszczególne grupy idą do swoich działów i tam zaczynają projektować. Przynajmniej w wyznaczonym kierunku na podstawie założeń. Główny prym wiodą energoelektronicy, żeby zasilacz spełniał wymagania. Oni to analizują wstępnie specyfikacje i decydują, jaka będzie koncepcja zasilacza. To oni współpracują z innymi grupami, czyli z programistami, z elektronikami i z mechanikami, aby wszystkie te moduły zostały zaprojektowane. Wszystkie te moduły są bardzo istotne, bo bez jednego z tych elementów całe urządzenie nie działa, ale później musi to spotkać wszystko w jedną całość, być zakwalifikowane i po przejściu testów kwalifikacyjnych wysłane do klienta. I tą trudną decyzję właśnie podejmują również energoelektronicy. Z tego właśnie powodu oni są architektami takiego systemu, takiego zasilacza lub teraz technical project managerami całych projektów. I technicznie podejmują krytyczne decyzje, czasem właśnie pomiędzy wymaganiami, bo każda z grup ma swoje wymagania. Tu ktoś by chciał więcej miejsca, tu ktoś by chciał coś inaczej zrobić, ale żeby to powstał jeden zasilacz spełniający wymagania klienta, ktoś musi podjąć tą ostateczną decyzję, czasem trudną decyzję pogodzenia dwóch sprzecznych wymagań i zrealizowania całego zasilacza i to właśnie robią najczęściej. Energoelektronicy. Można powiedzieć, że to się od nich zaczyna, dlatego że oni dobierają moduły mocy. Czy te moduły mocy determinują, jakie ma być chłodzenie, ile ma być sygnałów zbieranych dla elektroników, no a później software musi być budowany też pod to. Dlatego najpierw oni dobierają komponenty według specyfikacji klienta. Zajmujemy się w wielu przypadkach tym samym, co zwykli elektronicy, tylko wartości napięć i prądów, przy jakim pracujemy, są o rząd wielkości większy. Czyli to są napięcia rzędu 1000 V, 10 000 V, prądy rzędu 10 A, 200 A czy kiloampery. To są duże wielkości napięć i prądów. Po prawej stronie mijam laboratorium testów automatycznych HV, High Voltage, nieupoważnionym wstęp wzbroniony, także ja tam nie wchodzę, ale może zaraz tam wejdziemy, bo tutaj no, się dzieje, są wysokie napięcia. Znacie, nie? Elektryka wysokich napięć, nie? A jak się pomylisz, to popiół zostaje po tobie i nic więcej. Także wejdźmy do tego działu energoelektroników. Cześć wszystkim. I idziemy do Andrzeja, który jest szefem tego działu. Wiele osób uważa, że zasilacz to jest bardzo proste urządzenie, które przetwarza energię z gniazdka na jakieś użytkowe napięcie 12-24 V. W naszym przypadku my wolimy określać, że to są przekształtniki energoelektroniczne, bo na naszym wyjściu możemy kreować naprawdę wiele typów napięć i prądów. Mogą to być kilowolty, kiloampery, moce od pojedynczych watów do dziesiątek kilowatów. Zasilacz może mieć charakter prądowy, napięciowy, może działać częstotliwościami od DC do megaherców i o wybranym kształcie. Czy to może być sinusoida, może być prostokąt, może być trapez. Czasy reakcji naszego zasilacza są liczone w nanosekundach. Mamy układy FPGA, bardzo szybkie tranzystory, bardzo szybkie algorytmy wykrywające zdarzenia, które w razie zwarcia wysysają energię z kabli, tak żeby ta energia zgromadzona w kablach nie trafiła do procesu, tylko została zwrócona z powrotem do zasilacza. Jesteśmy w stanie cały proces od wykrycia do wyłączenia zejść do mikrosekund. Nawet poniżej mikrosekundy jesteśmy w stanie obsłużyć całe zdarzenie zwarcia i wyciągnięcie energii z kabli z powrotem do zasilacza. W tym projekcie musieliśmy użyć już elementów z węgla krzemu, żeby ograniczyć straty. Większość przetwornic użyta w tym zasilaczu pracuje w zero voltage switching, czyli są wyłączane tranzystory przy zerowym napięciu. To minimalizuje straty i pozwala pracować z większymi częstotliwościami. Transformatory stosowane są w technologii planarnej, co minimalizuje ich rozmiar, a jednocześnie pozwala też iść w większe częstotliwości. Sam układ regulacji tutaj jest też bardzo skomplikowany, bo on musi działać zawsze i wszędzie tak samo. On musi dostarczyć zawsze idealną wartość prądu i napięcia z minimalną ilością tętnień. Więc tam układ regulacji był dobierany bardzo dokładnie. Wiele analiz tam zrobiliśmy, symulacyjnych, potem na laboratoriów, żeby to wszystko dopracować. Wykorzystaliśmy też tam bardzo skomplikowany układ regulatorów, mieszanka regulatorów PID
jak i pewnych histerezowych z feed-forwardem, czyli sygnałem, który wyprzedza to, co się zaraz stanie z obciążeniem. Minęło kilka lat, pojawiły się nowe elementy półprzewodnikowe na rynku, nowe technologie, nowe też wymagania i dlatego też stworzyliśmy nowy projekt. I jest on projektowany w 100% w SiC-u. Czyli powiedzmy wszystkie tranzystory z suwnikach Szemos, żeby zminimalizować straty, też rozmiar zminimalizować, żeby użyć jeszcze większej częstotliwości. Świat idzie coraz bardziej w energooszczędność, więc ten zasilacz jest bardzo wyśrubowany, jeśli chodzi o sprawność, ale również o kształt prądu, jaki pobiera z sieci. Jeżeli zasilacz generuje duże THT prądu, powoduje to grzanie kabli, jak również transformatorów zasilających. Więc my zostaliśmy zobligowani, aby nasz zasilacz pobierał sinustalny prąd sieci, żeby ograniczyć te straty wyższych harmonicznych w transformatorze i w kablach zasilających. Rolą energolników jest dobranie topologii do zasilacza, potem dokładne wysymulowanie w odpowiednich programach strat, odpowiedzi na skok jednostkowy, czyli pętli regulacji. Teraz zajmuję się symulowaniem obwodowo układu wejściowego zasilacza. Jego zadaniem jest wyprostowanie napięcia sieciowego i stabilizacja napięcia DC na odpowiednim poziomie. W tym momencie dobieram układ regulacji tak, aby warunki były jak najbardziej optymalne, żeby szybkość strojenia była odpowiednia, wymagana przez klienta oraz żeby nie było znaczących przeregulowań. Na ekranie teraz widzimy tutaj napięcie, które zmienia się set point, napięcia na 800 V i układ regulacji próbuje doregulować napięcie wyjściowe przetwornicy do napięcia 800 V. Na dolnym ekranie widzimy prąd płynący w dławiku. Możemy również podejrzeć sobie parametry tranzystora. Widzimy napięcie i prąd na tranzystorze oraz temperaturę, jaką osiągnie struktura półprzewodnikowa w tranzystorze. Możemy także obserwować straty przewodzenia i łączeniowe. Dobierając wszystkie elementy na etapie symulacji, możemy narysować schemat, a następnie przekazać temat do grupy elektroników, którzy narysują nam layout całej płytki PCB. Ostatecznie płytka trafia również do nas, do analizy, czy layout spełnia nasze wymagania, czy ścieżki są poprowadzone prawidłowo, zgodnie z naszymi również propozycjami. Z naszych symulacji też wynika, jak szybko układ pomiarowy musi działać, czy jak musi być zaprojektowany, jaka płyta sterująca musi być dobrana, ile I/O-ów, czy sygnałów musi być do tego dobrana, ile przetworników analog-digital. Tutaj korzystamy z programu LT-Spice. Jest to darmowy, a jednocześnie bardzo dobry program do symulacji elektronicznych i elektrycznych w domenie czasu. W tym konkretnym przypadku wykorzystujemy go do oceny, na ile prawdopodobne jest, że rozrzut komponentów spowoduje jakiś problem w układzie. Ten program symulacyjny uruchamiamy kilkaset razy z poziomu skryptu opracowanego w języku Python. Każda iteracja symulacji jest generowana dla troszkę innego zestawu danych wejściowych, czyli opóźnień, wartości rezystancji, pojemności, napięć progowych. Na podstawie tych symulacji znamy prądy, napięcia. Z prądów napięć jesteśmy w stanie dobrać odpowiednie elementy. Potem my, dobierając te elementy, weryfikujemy te straty, tak żeby dobrać do tego mechanikę, odpowiednie układy chłodzące, czy powietrzne, czy wodne, a nawet czasami dwufazowe chłodzenia, czyli bardzo wyrafinowane chłodzenia. Prace idą ciągle równolegle. Mechanicy i energoelektronicy. Oni tutaj ściśle współpracują między sobą, dlatego że te komponenty wykonawcze, te moduły wykonawcze energoelektroników dobranych przez nich muszą być aktywnie chłodzone. Muszą się trzymać tych parametrów w odpowiednich temperaturach, ale i nie tylko temperaturach. Zadaniem mechaników jest dostarczenie tych rozwiązań mechanicznych w ściśle określonych rozmiarach. Także jeśli to ma być bardzo małe, to ta energia rozproszona, która jest dobrana przez energoelektroników, no tutaj trzeba się dogadać. Jednym z największych wyzwań tam był rozmiar zasilacza. Rozmiar i to, jak szybko my odpowiemy na skok obciążenia, jednocześnie mając tak bardzo małą budowę. Czyli nie mogliśmy sobie pozwolić na dużą ilość pojemności, dużą ilość tranzystorów. Musimy to bardzo minimalizować, aby te parametry osiągnąć. Idziemy teraz do działu mechaników, który jest zaraz za panem Miłoszem. I słuchajcie, co mnie najbardziej zdziwiło. Pracują tutaj naprawdę bardzo młode osoby. Oczywiście szef działu jest troszeczkę starszy, no ale chodźcie sami zobaczcie, jak to wygląda. Cześć wszystkim. Chodźcie, poznacie tutaj dwie osoby, które pracują w tandemie. Cześć Kamila. Cześć.
Tutaj Szymon, siemanko. Cześć. I patrzcie, Kamila tutaj konstruuje, Szymon od razu symuluje. Na każdym etapie prowadzenia projektu zespół musi brać pod uwagę fakt, że gotowe urządzenie musi zawrzeć się w przestrzeni określonej przez system rack, co i tak podnosi wyśrubowane już wymagania techniczne urządzenia. Stąd również wynikła konieczność zaprojektowania wszystkich płytek PCB od podstaw, by dopasować się do już zawężonego obszaru zasilacza. Zasilacz ten powstał w ramach międzynarodowej współpracy zespołowej. Polskie Centrum Badawczo-Rozwojowe było odpowiedzialne za moduł DC. Z punktu widzenia mechaniki najwięcej czasu i energii zostało poświęcone na zaprojektowanie i optymalizację projektu płyty chłodzącej. Myślę, że nie będzie przesadą, jeśli powiem, że radiator stanowił centralny element zasilacza, a także był bazą dla elementów półprzewodnikowych. Kluczowym aspektem było zaprojektowanie kształtu i położenia rurki chłodzącej tak, by radiator możliwie jak najefektywniej odprowadzał ciepło od elementów elektronicznych, które są zamontowane bezpośrednio na radiatorze. Kamila rysuje przykładowo radiator wodny, w którym rurka jest poprowadzona w dany sposób i przesyła to mi. Ja tworzę siatkę obliczeniową, tworzę model i sprawdzam na przykład, czy są jakieś tam hotspoty na określonych tranzystorach czy półprzewodnikach i wracam z tym feedbackiem do Kamili z powrotem, żeby na przykład poprowadzić tą rurkę delikatnie inaczej, tak? Albo na przykład zmienić materiał tej rurki. Poprawki wprowadza Kamila, po czym ja weryfikuję jej poprawki znowu w symulacji, dlatego że jak raz stworzę zwalidowany model, to podmiana na przykład materiału radiatora to jest dla mnie bardzo prosta praca i ona nie jest już tak czasochłonna. Korzystamy również z zintegrowanych narzędzi, które ułatwiają nam proces projektowania pomiędzy elektronikami a mechanikami. Większość naszej pracy odbywa się w programie SolidWorks, w którym tworzymy modele 3D, a także dokumentację projektowanych części. Dajmy na to przykład, elektronik projektuje footprint płytki w 2D, a mechanicy odpowiadają za wygenerowanie modelu w 3D. Dzięki temu od samego początku procesu projektowania płytki jesteśmy w stanie wychwycić potencjalne kolizje czy niepasujące do siebie złącza, tak by nie musieć zamawiać niekompletnego bądź też niesprawdzonego projektu. Znając ścisłe wymagania gabarytowe urządzenia, już na starcie możemy wstępnie rozłożyć komponenty, które będą wchodziły w skład całego zasilacza. Kolejnym etapem jest zaprojektowanie obudowy dostosowanej do systemu rack z dedykowanymi uchwytami do takiej szafy. Kolejnym bardzo ważnym etapem z punktu widzenia projektowania takiego zasilacza jest prawidłowa współpraca z elektronikami polegająca na wymianie wiedzy, między innymi dotyczącej punktów montażowych płytki. Projektując blachy zewnętrzne zwracamy uwagę na technologię wykonania, dostosowując nasze detale tak, by zewnętrzni dostawcy, z którymi współpracujemy, byli w stanie bez problemu te detale wytworzyć. Korzystamy w firmie ze środowiska ANSYS najwięcej, jeśli chodzi o symulacje. I tutaj, jeśli chodzi o symulacje przepływowo-termiczne, to jest to ANSYS Fluent. Najczęściej symulujemy różnego rodzaju przepływy i te przepływy są często sprzężone właśnie z termiką. Nie zawsze, ale to jest większość naszej pracy. Oprócz tego używamy też ANSYSa Mechanicala do symulacji wytrzymałościowych mechanicznych. Tutaj widzimy dokładnie przepływ wody, widzimy siatkę obliczeniową, jak ona jest skonstruowana. Mamy też pogląd na hotspoty, miejsca, gdzie potencjalnie jest jakiś problem. Często też energoelektronicy określają dla nas miejsca, na których im najbardziej zależy, żeby były zimne, bo to są na przykład kluczowe półprzewodniki i jak widać to jest dość dobry materiał do diagnozy tego, co jest w porządku w zasilaczu, czy nie. Oczywiście do tego jest też zawsze dołączona skala temperatury, na której mówimy też jakby nie tylko jakościowych, a też ilościowych danych. Możemy mieć też przebieg tej temperatury w czasie podczas nagrzewania zasilacza. Możliwości są tak naprawdę nieograniczone. W tym zasilaczu używamy pasty termoprzewodzącej jako połączenia pomiędzy radiatorem miedzianym a komponentami elektronicznymi. Analizowaliśmy też inne warianty, sprawdzaliśmy jak wpływa grubość pasty na termikę oraz dobór
pasty o wyższej przewodności cieplnej. Znowu bardzo pomaga nam w tym symulacja, dlatego że możemy bardzo łatwo podmienić czy przewodność, czy grubość tej pasty i sprawdzić kolejny wariant. Oprócz termiki badamy w tym programie też spadki ciśnienia w zasilaczach. To jest w zasadzie domyślny proces, który robimy dla każdego zasilacza wodnego, dlatego że symulacyjnie jesteśmy w stanie taki spadek ciśnienia określić w zakresie do 5% dokładności max. To jest informacja, która jest wymagana przez naszych klientów i bardzo ważna z ich perspektywy, żeby projektować swoją infrastrukturę wodną i dopasować się po prostu do tego musimy. Złożenia, nad którymi pracujemy, muszą być bardzo dokładne i odzwierciedlać rzeczywisty stan urządzenia, ponieważ na ich podstawie tworzone są listy materiałowe, które są tak naprawdę podstawą tego, co trafia na produkcję. Tu widać warianty, które porównywaliśmy w zakresie tego projektu. Ważną jest ta maksymalna temperatura oraz kolumna o tym, ile procent życia zasilacza zostanie zużyte po 10 latach, gdzie różnica przykładowo 3 stopnia Celsjusza, niecała, w maksymalnej temperaturze nagrzewania w jednym konkretnym cyklu, to jest przeskok, jak widzimy, ponad 40% zużycia zasilacza po 10 latach. Więc mała różnica potrafi wywołać duże zmiany i skrócić życie danego zasilacza, więc musimy obracać się w bardzo dokładnych symulacjach, pomiarach i obliczeniach. Musieliśmy bardzo iść w częstotliwość. Jak dobrze wiemy, z częstotliwością elementy bierne mogą być mniejsze. To jest dławiki, transformatory, kondensatory. I tutaj naprawdę dochodziliśmy do fizycznych możliwości tych elementów, z jaką mogą pracować. Ale dzięki temu osiągnęliśmy zadany cel, jeśli chodzi o rozmiar i dynamikę. Teraz idziemy do elektroników. Poznamy Marka. No i tutaj może być ciekawie, bo elektronika w takiej firmy to kurde możemy się ciekawych rzeczy dowiedzieć. Chodźcie. Gdzie jest Marek? Siema Marek. Cześć. Pierwszym etapem projektowania jest zawsze dobór elementów. Należy zastanowić się, jakie układy scalone wybrać, które zaspokoją nasze potrzeby i pozwolą nam zrealizować cele, jakich dodatkowych elementów potrzebują, w jaki sposób je zasilić, w jaki sposób je wysterować. No i oczywiście chodzi też o wszystkie elementy po drodze, które najczęściej wyjdą w praniu. Przemysłowe zasilacze muszą spełniać szereg wytycznych i certyfikatów. Między innymi certyfikat UL, który określa między innymi odstępy izolacyjne w miejscach, gdzie pojawiają się wysokie napięcia. Określa klasę palności elementów, jakie możemy zastosować. W przypadku wysokonapięciowych zasilaczy często używa się rozmaitych, niestandardowych laminatów do produkcji płyt PCB. Często, gęsto po prostu o większej grubości lub wykonanych z dielektryka, który ma wyższe napięcia przebicia. Laminaty marki Rogers, takie jak na przykład RO 4350, który jest wykorzystywany także do wysokich częstotliwości ze względu na niski tangens stratności. Kiedy dobierzemy pierwsze elementy, warto upewnić się, że działają one w sposób taki, jaki oczekujemy. Jeżeli są to urządzenia analogowe, czyli na przykład przetwornice DC-DC, bardzo często producenci udostępniają modele symulacyjne tych elementów, które możemy zaprzęc do pracy jeszcze na komputerze. Możemy przewidzieć w dość dokładny sposób, jak zachowa się układ przy danych warunkach, zanim moduł powstanie. Jednak w prawdziwym życiu symulacje nie zawsze są wystarczające. Na przykład okazuje się, że stabilizatory liniowe mogą mieć za mało placka miedzi do wychłodzenia. Mimo że producent deklaruje, że na każdy watr rozpraszanej mocy temperatura obudowy wzrośnie o 3 kelwiny, ja zaobserwowałem, że wzrasta o 10. Teraz pytanie, co z tym ciepłem się stanie? Czy my wejdziemy w zakres obciążenia tego regulatora, że to się stanie niebezpieczne dla pracy urządzenia? To trzeba to teraz ustalić, tak? Bo to też nie zawsze wychodzi w symulacjach. Mamy te fajne programy do symulacji, ale wykonanie płytki to ma przede wszystkim znaczenie to, czy wijazki, które wprowadzają ciepło do tych wewnętrznych warstw są grubsze, cieńsze, takie czy nie inne, więc tu jest samo życie, tak na papierze, w intencjach w głowie designera to wszystko dobrze wygląda. Do symulacji integralności sygnałowych wykorzystujemy oprogramowanie ANSYS SI Wave, które pozwala w prosty sposób wyznaczyć wpływ ułożenia ścieżek na laminacie
na parametry sygnałowe, takie jak na przykład przesłuchy. Tutaj jak widać na przykładzie tych dwóch ścieżek różnicowych, w pewnych miejscach pojawiają się jakieś niskie wartości przesłuchów. Oczywiście możemy przeprowadzić symulację dla near end, jak i dla przesłuchów far end. No i w momencie, kiedy robimy przesłuchy far end, no jak widać, tu już się coś troszeczkę wyżej pojawia, chociaż to nadal są bardzo niskie wartości. Możemy także wyświetlić impedancję ścieżek. Impedancja różnicowa ścieżki tutaj jest zaprojektowana pod kątem 100 ohmów i tutaj widzimy, że gdzie się przecinają warstwy, widać, że ta impedancja potrafi być zaburzona. Na łukach też się zdarza, ale w ogólności też nie są to jakieś bardzo duże rozrzuty. Niestety to nie do końca możemy ująć w symulacjach. Jeśli na naszej linii mierzonej pojawi się jitter, którego się nie spodziewaliśmy, taki jitter może powstać na przykład ze względu na niedokładność wykonania płytki i nieciągłość impedancji. Taki jitter może powstać także ze względu na interferencję innego sygnału z zewnątrz. Może na przykład bardzo szybką linię danych zakłócić nam przetwornica, która także kluczuje z pewną prędkością. Jak wiadomo, są to układy impulsowe, więc harmonicznych mamy dużo, więc nawet jeśli przetwornica działa powiedzmy w zakresie 2 MHz, to ma harmoniczne na 4, 6, 8, 10 i tak dalej. Nawet kilkadziesiąt tych harmonicznych może wyprodukować i nam taką linię danych zakłócić. Od razu taki oscyloskop wyrysuje nam również diagram oka, więc im bardziej zaszumiony będzie sygnał, tym bardziej to oko będzie zamknięte. W ten sposób możemy zmierzyć, jak dobra jest powtarzalność zbocz i tak bardziej naocznie po prostu ten jitter zobaczyć. Do projektowania schematów i płyt drukowanych używamy oprogramowania ORCAD. Wykorzystujemy także menedżera biblioteki Omnia, który pozwala nam na wygodne zarządzanie elementami. Jeden SOC z drugim jest zintegrowany i umożliwia nam w łatwy sposób przeszukiwanie biblioteki. Jeśli chodzi o moduł PCB, nazywa się on Allegro i umożliwia nam proste przeniesienie tego, co widzieliśmy na schemacie, do modułu. Do symulacji obwodowych wykorzystujemy software AWR, który pozwala nam przede wszystkim zasymulować układy analogowe. Pozwala nam zmierzyć takie wielkości jak dopasowanie, świetlić to na wykresie Smitha, czy też na wykresie liniowym. Pozwala nam także na symulację w dziedzinie czasu. Możemy w każdym punkcie zmierzyć przebieg napięcia, przebieg prądu, prąd drenu, napięcie na bramce, zależności jednego od drugiego, wpływ indukcyjności na dopasowanie. Możemy budować także bardziej zaawansowane modele, symulować nawet pojedyncze fragmenty layoutu płytek, takie jak na przykład linie mikropaskowe. Niektóre ekipy bardziej ściśle ze sobą współpracują, na przykład jak elektronicy, którzy robią płytki sygnałowe z procesorem, z FPGA i równolegle, tak jak wszystkie inne grupy, ale oni bardziej współpracują z programistami. Tutaj dział programistów musi odpowiednio zakodować algorytmy kontrolujące wszystkie aspekty pracy zasilacza, odpowiednio reagować na stany awaryjne, na zmiany obciążenia czy różne zdarzenia, które musimy obsłużyć w procesie klienta. Idziemy do Bartka. Cześć Bartek. Cześć. Bartek pokaże nam, jaki jest tutaj cały ten workflow waszej pracy, więc zapraszam. Oprócz samych programistów mamy również stanowisko, które nazywa się projektantami FPGA, którzy nie zawsze lubią być nazywani programistami. Połączenie tych dwóch technologii jest o tyle istotne, że procesory, które programujemy i FPGA działają na zupełnie różnych skalach czasowych. FPGA potrafią liczyć z dokładnością do nanosekund. Procesory, jak są bardzo obciążone, to raczej do milisekund. Ogólnie FPGA robi to, co musi być szybkie, szybsze niż raz na milisekundę, czyli na przykład, wszystkiego rodzaju napięcia, prądy. No my generujemy częstotliwości rzędu 400 kHz, 600. To wszystko musi być bardzo szybko mierzone. Natomiast rzeczy, które powoli się zmieniają, na przykład temperatury, też temperatura aż tak szybko nie urośnie, to spokojnie procesor ogarnia, żeby FPGA odciążyć i zwolnić jej zasoby na te pilniejsze rzeczy. Wiele zabezpieczeń jest robionych w FPGA, bo w razie zwarcia, w razie jak się łuk zapali, trzeba bardzo szybko wszystko zgasić, wyłączyć. Głównym zadaniem procesora jest komunikacja ze światem zewnętrznym, interfejsy przemysłowe, no i niektóre wolniejsze zabezpieczenia, tak jak mówiłem, temperatury, takie rzeczy. Czyli nawet fizycznie mamy, na płytce widać FPGA,
procesor i jakiś chip między nimi, czyli widać, że między nami coś jest, między programistami i FPGA-owcami. Każda nowa funkcja zaczyna się jako wymaganie, które przedstawia nam klient lub jako jakiś feature, który my wymyślimy, który można by zareklamować. Energoelektronicy przychodzą nas z życzeniem, jak oni chcą, żebyśmy my wysterowali poszczególne komponenty elektroniczne. Prace bardzo często posuwają się równolegle, dzięki temu, że mamy uniwersalną płytkę sterującą, którą montujemy do różnych produktów. Ta płytka potem musi sterować innymi komponentami, ale sam rozwój software'u może się odbywać, zanim pojawi się docelowy hardware. Wykorzystujemy tylko i wyłącznie właśnie płytkę sterującą. Elektronicy robią swoją robotę, kiedy mają jakiś prototyp i kiedy my mamy jakiś prototyp software'u, który jest dopasowany do ich sprzętu. Wtedy uruchamiamy nasz program po raz pierwszy na laboratorium. Zwykle jest bezpiecznie, nie pamiętam, kiedy ostatni raz widzieliśmy jakieś fajerwerki. PVD Power to program, który my napisaliśmy do obsługi naszych płytek. Można nim oczywiście kontrolować zasilanie, napięcia, prądy, moce, wszystkie parametry, ale również można przy jego użyciu wgrać nowy software, kiedy płytka nie działa. Na przykład mam przy sobie płytkę, z którą wczoraj działałem i nie pamiętam, co z nim wczoraj robiłem. Zgłasza problem z FPGA, czyli wersja procesora nie zgadza się z wersją FPGA. No i coś wczoraj eksperymentowałem na niej, ale za chwilę wgramy nowy software. Software u nas jest posegregowany w tak zwane pakiety. Pakiet to jest tam wszystko. Procesor, FPGA, dokumentacja, wyniki testów. No tutaj akurat mam przygotowany software działający. Wgrywam najpierw, programuję procesor. To trwa w miarę szybko. Teraz... No, powiedziałem w miarę szybko, a teraz czekamy, aż klepsydra się pokręci chwilę. Tak, w trakcie, kiedy ja wgrywam nowy program oczywiście trafia do pamięci trwałej, ale nie jest jeszcze uruchamiany. Póki co nadal działam na starym software'ze, że w razie gdybym się pomylił, nie ma problemu, mogę wszystko wgrać jeszcze raz, dopóki nie zresetuję zasilania. Teraz wgrywam FPGA, to potrwa trochę dłużej. Po mrygającej diodzie możemy poznać, że teraz jest uruchomiony normalny program. Gdyby ona migała wolniej, to znaczy, że na przykład coś poszło nie tak przy programowaniu i jesteśmy w trybie ratunkowym. Klienci często wymagają, żeby zasilacze były bardzo, bardzo mocno powtarzalne, ponieważ u nich te procesy technologiczne są bardzo delikatne. I stąd właśnie taki mechanizm, który im udostępniamy Copy Exact, powoduje, że my gwarantujemy, że z naszej strony dokładnie te same komponenty będą użyte w zasilaczu, żadnych zamienników. Również software, pomimo że mamy nowszą wersję, która według nas działa lepiej, ale klient tą starą zna, lubi, jak są z nią jakieś problemy, umie sobie z nimi radzić, on chce dokładnie tą samą wersję software'u, więc tak on dostaje. Dokładnie to, czego potrzebuje, żeby u niego wszystko działało. Dobra, jest. Teraz gasimy płytkę i zapalamy ją jeszcze raz. O, teraz dioda widać miga inaczej i uruchomił się nasz docelowy program. U nas wszystko działa, u nas jest szybko, bo wiele etapów musi być pominięty, cała inicjacja sprzętu, no jednak nie musi przez to przechodzić. Także to jest bardzo ciekawe, kiedy widzimy po kilku tygodniach pracy, jak nasz program faktycznie działa. No i przechodzimy do kolejnego etapu, czyli uruchamianie i testowanie. Czyli kiedy już wszyscy zrobili swoją robotę, trzeba to złożyć w jedne prototypowe urządzenie i pierwsze testy wykonują elektronicy. Muszą zobaczyć, czy dobrze to wszystko dobrali i rozpoczynają się wielkie testy. Zostawiono postawione znacznie wyższe cele jakościowe. Nasz zasilacz musi przeżyć 10 lat bez żadnej obsługi. Musi zachować przez ten czas pełne swoje parametry, bez jakichkolwiek oznak degradacji elementów. Musimy to udowodnić, wyliczyć to, a potem udowodnić laboratoryjnie, że żaden z elementów przez te 10 lat nie zostanie zdegradowany. Dobra, zarzucamy fartuszek. Ten fartuszek mam. Okej, dobra, damy radę. Cześć Szymonie. Cześć. To jest tutaj Szymon, który działa na tym terenie. To jest jego naturalne środowisko. Zajmuję się tutaj badaniem płytek pod kątem poprawnego designu. Sprawdzam, czy napięcia się zgadzają na szynach zasilania, czy są odpowiednie warunki izolacji, czy termicznie płyty są stabilne, czy w warunkach obciążenia powiedzmy ekstremalnego dalej urządzenie będzie działało niezawodnie. Badam aktualnie impedancję linii zasilania procesora. Tu jest 1,2 V i 400 mA, ale pobudzamy to obciążeniem
że tak powiem, o coraz większej częstotliwości i sprawdzamy, jak zachowuje się napięcie wyjściowe, bo regulatory w czasie pracy potrafią robić różne dziwne rzeczy. Badam płytkę, która kontroluje pracę całego urządzenia, jednego z 2 kanałów, które są w zasilaczu. Ta płytka dostaje informacje o tym, jakie napięcie międzyfazowe pojawia się na zasilaczu, z jakimi prądami aktualnie pracują tranzystory i odpowiada za ich przełączanie. Czyli to jest taki kombajn pomiarowo sterujący całym jednym modułem, bo moduły są 2, każdy ma moc maksymalną 6 kW. Wszystkie układy, których używamy, mają jakieś swoje mankamenty. Nie ma kondensatora idealnego. Niektórzy myślą, że to jest jakiś tam, nie wiem, polimer, czy ceramik, czy jakiś tam. No wszystko ma swoje wady i zalety i my musimy zdecydować, co akceptujemy, na jakim etapie, w którym miejscu i czy to nam przeszkadza, tak? Na przykład w nocie katalogowej znajdziemy, że na wyjściu regulatora musimy dać kondensator 20 mikro. I bierzemy sobie jakiś kondensator, no właśnie jaki? Ceramiczny, bo one są najtrwalsze, X7R, bo ogólnie wpasowują się w zakres temperatury pracy urządzenia. Weźmiemy 20 mikro, 40 czy 2 razy 40. Okazuje się, że te kondensatory po spolaryzowaniu napięciem stałym tracą nawet 70% swojej pojemności. Czyli zamiast 10 mamy efektywnie 3, a może inny typ będzie miał lepiej. No i teraz konstruktor to przewidział, dał 2 w zapasie, a teraz moją rolą jest ocenić, czy to, co on dał w zapasie, czy faktycznie wystarcza. Bo temperatura wzrośnie, efektywna pojemność spadnie, ESR też spadnie. No to są takie żonglowanie parametrami. I trzeba to ustalić jednoznacznie, że tak, jest dobrze, nie, trzeba to zmienić. Może ten setup wygląda niezbyt profesjonalnie, ale te kabelki muszą być króciutkie i muszą być blisko siebie. One pobierają prąd z regulatora sinusoidalnie, obciążając go prądem o natężeniu od 0 do 20 mA i jednocześnie drugi kanał, mamy też podpięty do odbiornika, mierzy napięcie na tym kanale. Tak naprawdę interesuje nas różnica, jak w funkcji pobieranego prądu, jego częstotliwości zmienia się napięcie na regulatorze. W skrajnych przypadkach, obserwowaliśmy to w niektórych implementacjach niektórych regulatorów, może dojść do wzbudzenia się regulatora albo utraty stabilności. To jest najgorszy, że tak powiem, case, gdzie regulator podczas obciążenia prądem o określonej częstotliwości, zamiast dawać stabilne napięcie, on daje plus minus volt. Tak, na 3 V mamy od 2 do 4 V na zasilaniu. Nie możemy takich akcji wpuszczać na produkcję, wiadomo, jak to się może skończyć. Na szczęście to są takie przypadki, powiedzmy, sporadyczne. Większość regulatorów ma kształt tej odpowiedzi impedancji taki, jak widać na wykresie aktualnie. Tutaj właśnie całe środowisko BODE jest do tego przystosowane. Wybierając odpowiednią metodę pomiaru, dostosowaną do tego, co mierzymy i tak dalej, możemy sobie wyznaczyć przebieg impedancji. Jak widzimy, ona jest bardzo niska, na poziomie 20 milionów, ale widzimy, że przy pewnych częstotliwościach ta impedancja rośnie, czyli gdybyśmy pobierali prąd tutaj, to napięcie będzie się zmieniało na wyjściu regulatora bardziej. To jest inherentna cecha każdego regulatora. Mierzymy impedancję na ostatnim kondensatorze na wyjściu regulatora. Na procku nie jesteśmy w stanie się wpiąć. Poza tym ze względów różnych impedancyjnych i tak dalej mamy 6-warstwowy laminat. I ta pojemność między sygnałem zasilającym a warstwą miedzi, groundem, który jest pod spodem zaraz, ona też tworzy jakiś kondensator. I poza tym w chipie samym też jest pojemność rozproszona. Specjalnie tak się projektuje chipy, żeby między warstwami, które się układa na nim w procesie fotolitografii, też wbudować jakieś pojemności. Bo możemy tylko pomyśleć o tym, że taki procesor przełącza się bardzo szybko, pracuje z częstotliwością rzędu gigaherców czasami, a przecież kondensatory odsprzęgające są daleko. I jak to by miało działać? Więc w samym chipie też jest pojemność. Nie ma sensu badać impedancji bezpośrednio na nóżkach procesora. Badamy je na regulatorze, bo to jest element, nad którym mamy kontrolę. Możemy to zrobić dobrze, tak że przebieg impedancji będzie w miarę płaski. Tutaj jesteśmy cały czas poniżej 100 milionów, co jest wynikiem bardzo dobrym i oczekiwanym. No ale czasami są regulatory albo implementacje jakichś regulatorów, które potrafią mieć impedancję rzędu ohma. To znaczy, że jak pobieram 1 A, to nam napięcie spada o volt. No to jest tragedia. W toku takich prac, jakie teraz prowadzę, zauważyłem, że 2 tory pomiarowe nie pracują stabilnie. Wzmacniacze zostały tak skonstruowane, że się wzbudzały i zamiast generować, przetwarzać to, co wchodzi na to, co ma wyjść, generowały sinus o częstotliwości 180 MHz, który wchodził na tor pomiarowy procesora. No to jakoś to działało, no ale to był wynik grubo uśredniony, więc takie badania wbrew pozorom są bardzo potrzebne i też sprawiają
że nasze urządzenia działają bardziej niezawodnie. Żeby to wszystko pięknie działało przez wiele, wiele lat, to musimy to wsadzić do komory starzeniowej. No i to nie jest taka zwykła komora starzeniowa, gdzie tylko tam się zmienia temperaturę i przyspiesza jakby ten proces środowiskowy. Tutaj testuje się troszeczkę więcej rzeczy. W tej szafie symulujemy realne warunki pracy tranzystorów, czyli one fizycznie przewodzą 70 amperów, one są obciążone w zasadzie do granic swoich możliwości i test kontynuujemy do momentu, kiedy fizycznie tranzystory się zdegradują, zestarzeją i zepsują. Po co? Żeby wiedzieć, jak szybko ta degradacja następuje, a co za tym idzie, żeby móc świadomie zaprojektować długowieczność naszych produktów. Więc właśnie za mną są odkrywane realne granice wytrzymałości elementów mocy, tych naszych tranzystorków, MOSFETów, SiC-ów. Więc tutaj nie ma suchych informacji od producenta, jest to po prostu sprawdzone, kiedy to się rzeczywiście zepsuje. Dobra, zobaczmy fajny mikroskopik, pod którym możemy zobaczyć MOSFECiki, możemy zobaczyć zepsuty kondensator i określić, dlaczego się zepsuł, więc chodź zobaczyć. Dobra, pokaż mi, Sebastianie, o co tutaj w ogóle chodzi. Tak, tutaj, żeby pokazać moc tego mikroskopu, wziąłem tranzystor LDMOS, który jest wykorzystywany w naszych zasilaczach RF. Popatrz sobie na prawą część tego chipu. Tutaj najwyżej mamy metalizację, to jest prawdopodobnie dren, a tu poniżej poszczególne warstwy. No przepraszam. Wow, to jest niesamowite. I teraz po co my to robimy? Po to, żeby zrozumieć, dlaczego do danej awarii doszło i tutaj bym wziął przykład tego kondensatora. Okej, czyli rozumiecie to, że to jest tylko po to, żeby zobaczyć, dlaczego MOSFET w tym przypadku się zepsuł. Po prostu, tak? To jest LDMOS akurat. LDMOS. Podmienię teraz próbkę właśnie na kondensator. To jest dokładnie ten LDMOSik, na który patrzyliśmy. To tak, tutaj widzimy fizycznie spalony laminat, widzimy stożek ciepła, czyli że źródło pożaru, źródło ciepła było od tej strony. Widzimy sam kondensator ceramiczny, który był po drugiej stronie laminatu. I teraz co padło pierwsze? Czy kondensator, który spowodował zwarcie tranzystora i spalenie? Czy to tranzystor się z jakiegoś powodu uszkodził, spalił i rozsadził kondensator? I teraz dopiero robiąc zgłady i analizując, jak to wygląda w środku, jesteśmy w stanie powiedzieć, tak, kondensator padł jako drugi. Ewidentnie tu się pojawiło źródło ciepła, spowodowało pęknięcie w poprzek. To nie jest typowy flex crack, tylko coś bardziej jak nitline, delaminacja. Bez zrozumienia, dlaczego doszło do awarii, nie jesteśmy w stanie poprawić naszego designu. Coś niesamowitego, bo zawsze sam się zastanawiam, czy kondek, który wybuchł dlatego, że się zwarł i dodatkowo przeciążył źródło zasilania, jakiś regulatorek, cokolwiek, czy na przykład regulatorek najpierw wybuchł i puścił jakieś napięcie, które uszkodziło kondensator. I tutaj tym badaniem możemy określić, czy to kondek padł poprzez na przykład flex cracka i to wszystko doskonale widać, co było pierwsze. Jajko czy kura. Chodźcie, pokażę wam coś ciekawego. To jest komora do zadań specjalnych. Tutaj jest wykonywany test HALT, czyli High Accelerated Live Test. Czyli słuchajcie, mamy jakieś takie stresory, na przykład na PCB-ka elektronikę. Jaki to jest na przykład przykładowy stresor? To jest super niska temperatura, znaczy super niska, no niska temperatura, gdzie tam jest w środowisku lub bardzo wysoka temperatura w środowisku. Są jeszcze jakieś inne stresy środowiskowe, na przykład wibracje. I słuchajcie, co to w ogóle znaczy tutaj ten cały HALT? Bierzemy tego stresora i go wyciągamy w jakieś absurdalne granice, na przykład do minus 100 stopni. W drugą stronę do 200 stopni. Tutaj akurat ustawiają do 120, ale też testują do minus 100. Celem jest to, żeby zobaczyć, co najszybciej się uszkodzi, żeby znaleźć ten punkt krytyczny, co po prostu najszybciej się uszkodzi i może zrobimy tam jakieś poprawki. Jeśli mechanik zaprojektował nam urządzenie, my jesteśmy odpowiedzialni za to, aby to urządzenie przetestować i sprawić, żeby ono było jak najbardziej niezawodne. Te stresory, o których wspomniałeś, mają za zadanie osiągnąć granicę wytrzymałości każdego komponentu, tak, że gdy na przykład dojdziemy do takiej temperatury minus 60 stopni, urządzenie przestaje nam pracować, to my jesteśmy w stanie zobaczyć, który element jest za to odpowiedzialny. Jak możemy chłodzić urządzenie, generator plazmy do minus 100 stopni? Przecież on nie będzie na Antarktyce pracował, tak? Ale zostało to udowodnione, że właśnie tego typu metoda jest w stanie zwiększyć MTBF, czyli Mean Time Between Failures, żeby
całą tą pierwszą fazę tych zwrotów, tych gwarancji zlikwidować. To, że temperaturę od minus do 200 stopni jest w stanie osiągnąć poprzez chłodzenie ciekłym azotem i tutaj cała ta strefa to są tak naprawdę wielkie grzałki, tam naprawdę dużo watów jest w środku, to dodatkowo ten stół jest wibracyjny. On ma 6 stopni swobody, to znaczy mamy tam 9 impaktorów pneumatycznych, które są w stanie utworzyć syntetyczny kształt drgania typu random. Wibracje random to w sumie są takie, które my odczuwamy cały czas na co dzień. Cała elektronika, która stoi, ma wibracje random. No bo nie jesteśmy w stanie odwzorować tego ładnie sinusoidą, dlatego ta wytrząsarka po prostu strzela jak leci, że tak powiem przysłowiowo. Mamy też wyjścia na wiele innych akcelerometrów, które możemy badać na każdym komponencie. To co znaczy, że na przykład jak zobaczymy, że mamy jakąś dużą płytkę i ona jest tylko w 3-4 miejscach przykręcona, to na przykład jak damy akcelerometr na środku, to będziemy wiedzieli, że tam jest duże oddziaływanie, co może zmniejszyć niezawodność tego produktu. Jak robimy te testy, musimy obserwować całe urządzenie. To znaczy, można tutaj zobaczyć, jak tutaj dużo jest wyprowadzonych punktów. Tu łącznie jest około 70-80 punktów, z czego wyjścia wysokoenergetyczne są na osobnych BNC-kach, a tam mamy, proszę bardzo, płytkę DAC-a, która ściąga nam wszystkie sygnały mało napięciowe. W środku urządzenie też samo siebie monitoruje. Jest to bardzo ważne ze względu na diagnostykę, którą później klient sam obserwuje w swoim programie, który my oferujemy. To urządzenie, mimo że zostało tak przetyrane po tym wszystkich testach, ono dalej działa, więc my tutaj doszliśmy już do takiego etapu, że naprawdę musimy mocno te urządzenia stresować, żeby w ogóle cokolwiek znaleźć, że tak powiem. Jesteśmy w dziale testów automatycznych. To jest działka software'owców. Tutaj właśnie ci programiści testują swoje update'y, oprogramowania, firmware'y, czy to wszystko hura śmiga. Jesteśmy w laboratorium niezawodności. Tutaj są prowadzone testy automatyczne. Są to testy regresyjne. Polega to na tym, że wspieramy pracę programistów, ponieważ jak oni puszują swoje commity na GitLaba, czyli wrzucają kod na serwer, to najpierw jest stworzona automatycznie do tego binarka, potem jest do tego tworzony pakiet, czyli soft, i potem właśnie wchodzą nasze testy automatyczne i na koniec jest z tego tworzony raport. Mamy testy automatyczne stworzone pod każde urządzenie. Każde urządzenie właśnie ma swoją własną listę testów. Testy są z natury regresyjne, czyli powiedzmy, jeżeli ktoś, programista wprowadza jakąś zmianę bądź dodaje jakąś funkcjonalność, no to my sprawdzamy, czy poprzednie funkcjonalności nie zostały popsute. Na przykład to jest jeden z zasilaczy, na którym właśnie teraz lecą testy. Mamy tutaj oscyloskop z 4 sondami napięciowymi, bo tutaj mamy urządzenie 4-modułowe. I właśnie tutaj na przykładzie mamy właśnie lecące testy pracy pulsowej, gdzie sprawdzamy współczynnik wypełnienia pulsu oraz jego częstotliwość, i jest to tak zrobione, że oscyloskop właśnie sam sobie zmienia podstawę czasową, łapie triggera na wszystkie 4 moduły, oblicza sobie to wszystko, sprawdza, czy to się mieści w widełkach. Jeżeli tak, to po prostu test jest zdany. Sprawdzamy też na przykład poprawność działania interfejsów. W tym urządzeniu akurat mamy tutaj RS485 oraz z tyłu jest wpięty EtherCAT, ale testujemy także też Profibasa, Profineta, DeviceNeta, Modbusa TCP, RSA232. Tutaj mamy przykład zmapowanego naszego błędu. Ogólnie zasada działania jest taka, że tutaj sondą napięciową mierzymy napięcie, przekształcamy to na mod za pomocą tam U² przez R. Zakładamy na niego, jak on się powinien prawidłowo zachować. Właśnie tutaj widać te linie. To się rampa nazywa. I tutaj właśnie widać na przykład taką szpilkę. Zostało to wykryte przez testy automatyczne i to oznacza, że kondensatory po prostu nie zachowują się prawidłowo. Jeżeli powiedzmy mamy narastanie mocy rampą bądź opadanie mocy rampą i wjedziemy do zera, a następnie ponownie odpalimy rampę, no to jak widać kondensatory nie były rozładowane i mamy tutaj taki strzał. To jest błąd, który będzie trzeba wyeliminować. To jest również bardzo ciekawe stanowisko, bo tutaj mamy test kontrolowanej awarii, czyli doprowadzamy do wybuchu naszego urządzenia i patrzymy, czy będą iskry, będzie dym, czy gdzieś coś wystrzeli i gdzieś niepotrzebnie nie popłynie prąd do ziemi, czy nie popłynie za duży. Tu mamy jeden oscyloskop, który mierzy 3 bezpieczniki fazowe, wejściowe, mierzy spadek napięcia na nich. Mamy kamerę high-speedową, gdzie mamy tutaj podgląd, czyli kurde, mamy wybuch w slow motion. Tutaj. Zaraz ja tutaj kliknę, oprę się niechcący i zobaczę, co się stanie. Przeprowadzimy kontrolowaną awarię modułu inputa, modułu PFC,
Poprzez zwarcie diody spowoduje to, że tranzystor kluczujący zewrze bezpośrednio napięcie kondensatorów wynoszące 800 V i w ciągu około 200-300 mikrosekund dojdzie do jego awarii i eksplozji. To jest dokładnie ten tranzystor, który będziemy obserwować oraz będziemy obserwować, czy nie pojawią się dodatkowe przebicia, czyli przepływ prądu od płytki PCB do radiatora. W trakcie tego wybuchu będziemy mogli zaobserwować fajną ciekawostkę, ponieważ w tym module mamy połączone dwa tranzystory MOSFET równolegle, które otrzymują takie samo sterowanie, ale w tej awarii uszkodzi się tylko jeden z nich. Dlaczego to się dzieje? Dlatego, że tranzystor MOSFET przy przepływie bardzo dużego prądu wchodzi w stan nasycenia, czyli działa tak jakby jako źródło prądowe. W momencie zwarcia będzie się na nim cały czas utrzymywać napięcie 800 V, mimo że jest on załączony. Będzie przez niego płynął prąd około 400-500 amperów, tak mniej więcej wynika z moich doświadczeń. W momencie, kiedy jeden z tych tranzystorów się uszkodzi, zrobi galwaniczne zwarcie na tej linii i to napięcie spadnie prawie że do zera. I ten drugi tranzystor zostanie tak jakby uratowany przed zniszczeniem. Dobra, słuchajcie, to będzie mocne trzaśnięcie, że ja się nie spodziewałem, że będę musiał mieć ten ekwipunek, bo tak. Ej, to już naprawdę nic nie słyszę. Sekunda w tył, sekunda w przód od triggera, będzie dobrze. Ustawiamy oscyloskop, żeby coś tam nam pokazał. Dobra, to Miłosz, zapisz pracę. Odpalamy. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Jak u mnie na stole czasami. Okej, ale fajnie. No to rzeczywiste walnięcie. Głośno było, bardzo głośno. Ja się przestraszyłam, a potem w ogóle szok, bo światła wyłączone. No i tak się testuje niezawodność sprzętu. Możemy jeszcze spróbować, tylko wy macie mało czasu. Bardzo szybko to rozkręcić i pokazać, co tam się pojarało. My idziemy na obiad, więc jak ktoś... Też byście zjedli obiad, nie? Ale jak możecie to zrobić, to będziemy wrócić jeszcze. Ja nie potrzebuję jedzenia. Jedzenie jest dla słabych. Doszło do wybuchu tego tranzystora oraz przebicia od płytki do radiatora, który jest uziemiony. Jest to potencjał prawdopodobnie plusa lub minusa wyprostowanej sieci, przez co prąd tutaj był ogromny i widzimy, że w tych dwóch miejscach doszło do przebicia, co również widać na nagraniu, że palił się tutaj łuk. I teraz można potwierdzić tą teorię, o której mówiłem, czyli że te dwa tranzystory, które są połączone równolegle, że spalił się tylko jeden z nich. I w tym celu przykładamy sobie czarną bagietę na source, czerwoną na drain. Widzimy, że nie mamy przewodzenia. Dajemy czerwoną na bramkę, ładujemy bramkę, tranzystor się włącza, sprawdzamy z powrotem drain, mamy zwarcie. Ten tranzystor tutaj ma jakieś 2 V spadku do drainu i jakieś 2 V na bramce. Bramka powinna być izolowana, ten tranzystor jest uszkodzony, co zresztą widać po tym, że jest tutaj otwarty. Patrzcie, tutaj jeszcze nasze diody prostownicze poleciały, to mostki całe prostownicze, więc całe wejście, nie, zasilania poszło na sieć. Dokładnie. Teraz czekamy, aż Daniel to naprawi. Wypadałoby jeszcze sprawdzić, czy tutaj IGBT jest sprawny. IGBT działa, przeżył. Tak, tutaj... Bo to jest od PFC ten IGBT jest, nie? Figo Ala. On jest takim stycznikiem, on po prostu załącza zasilanie. A, załącza zasilanie, okej. Tak. Tu są rezystory startowe od soft startu i zasilacz w pierwszej kolejności załącza ten IGBT pomocniczy, aby przez te rezystory mniejszym, ograniczonym prądem naładować pojemność i dopiero kiedy już jesteśmy gotowi, kondensatory są naładowane, załączamy głównego IGBT-a, który już przewodzi pełny prąd, włączamy PFC, które podbija napięcie do 800 V i zasilacz jest gotowy do pracy. Bo musicie pamiętać, że porządne kondensatory w stanie rozładowania są praktycznie zwarciem dla zasilania wejściowego ładującego, więc bezpieczniki mogą zostać wywalane. Kiedyś takie kątki rozładowane stara się od razu naładować, jeśli jest niskie ESR. Ten bank kondensatorów, który tutaj mamy, ma impedancję wyjściową poniżej 1 milioma.
Tutaj większą rezystancję już mają te ścieżki, które doprowadzają i kołki, którymi jest to połączone. 1 miliohm, więc audiofile. Tutaj jest wasz święty gral kondensatorów. Tutaj szeroka scena jest, kurde, 360 stopni. Poszerza pasmo słuchu. W każdej komórce. A teraz, gdy już nasz zasilacz został odpowiednio przetestowany, wszystko działa, wszystkie parametry naszego zasilacza są zgodne ze specyfikacją, zgodnie z założeniami, to ostateczne testy robi dział testowania i certyfikacji. Także zaraz po tym nasz nowy zasilacz trafia do klienta. Laboratorium niezawodności i certyfikacji. Idziemy zobaczyć, bo tutaj jest wykonywany test EMC. Ale pewnie wielu z was pomyślało o takim klasycznym teście EMC, ale nie. Można było powiedzieć, że urządzenie jest kompatybilne elektromagnetyczne, musi spełniać 3 warunki. Być odporne na zaburzenia, nie może samo emitować tych zaburzeń i nie może zaburzać same siebie. To urządzenie zostało przetestowane tak jak każde inne urządzenie naszej firmy, zaklasyfikowane jako urządzenie grupy RF i pod tym kątem zostało testowane. Ten test polega na tym, żeby sprawdzić, czy nasze i zasilanie, i porty komunikacyjne są odporne na zaburzenia o wysokiej częstotliwości. Wstrzykujemy bezpośrednio w urządzenie napięcia nawet do 30 V w zakresie od 150 kHz do 400 MHz. Do tego nam są potrzebne CDN-ki, czyli Coupling Decoupling Network, żeby te zaburzenia poszły w tą stronę, którą chcemy, żeby nam zaburzały obiekt badany, w tym przypadku nasze urządzenie, a nie ingerowały w sieć czy w podłączone urządzenia do monitorowania naszych urządzeń, do komunikacji. Te zaburzenia są wstrzykiwane tym przewodem. Tu jest tłumik ograniczający. Tu mamy zasilanie naszego urządzenia podłączone do CDN-ki. Mamy możliwość testowania do urządzeń do 100 A pobieranych z sieci. Te zaburzenia idą nam tutaj bezpośrednio w linię zasilającą. Tak samo i tutaj testujemy złącze 24V, to jest złącze do zasilania elektroniki. Komunikacja. Każdy jeden port musi zostać podłączony, przetestowany przez tą CDN-kę. Musimy sprawdzić i udowodnić, że nasze urządzenia w trakcie indukowania tych zaburzeń działa prawidłowo. Tutaj obok mamy stanowisko do testów odporności na udary, potocznie zwane surge, oraz na szybkie elektryczne stany przejściowe, zwane potocznie bursty. Ten nasz generator jest w stanie wytworzyć napięcie do testowania odporności na udary do 4 kV, na zasilanie do urządzeń do 63 A. Mamy również CDN-kę do testowania odporności interfejsów komunikacyjnych, również na udary. Interfejsy komunikacyjne nazywane w normie jako long line distance powyżej 20 metrów również są poddawane pod testy surge. Tutaj na dole mamy CDN-kę również, która umożliwia nam wykonywanie tych testów. Testy surge są o tyle wymagającym testem dla naszych urządzeń, ponieważ te udary wysokonapięciowe wymagają od nas zabezpieczenia, żeby i urządzeniu, i użytkownikowi nic się nie stało, żeby to urządzenie nie tylko było bezpieczne, ale żeby również pracowało w niezmiennym stanie. Ta długa droga od pierwszego prototypu do ostatecznej certyfikacji zbliża się już ku końcowi. Po ostatnich testach wdrażany jest do produkcji zasilacz, który spełnia wyśrubowane wymagania największych potentatów technologicznych. To jest dokładnie ten nasz zasilacz. To jest sekcja DC, która dokładnie tutaj jest zaprojektowana i wyprodukowana. Także to jest te nasze mięsko, które trzeba było wymyśleć, przetestować i upchać do takiej małej obudowy. I patrzcie, tutaj wchodzi zasilanko i dalej to już bardziej powie Andrzej. Nie będę się tutaj na tym mocno zastanawiał, bo to jest naprawdę mocno upchane. Tutaj na początku widzimy obwód wejściowy, tutaj wchodzą 3 fazy, obwód wejściowy, czyli układ boosta. Kondycjonujemy tutaj napięcie DC, żeby było na bardzo stabilnym poziomie. Tu jest dławik modułu PFC, tu jest przetwornica ZVS, która zapewnia izolację galwaniczną.
Transformator plenarny znajduje się po drugiej stronie. Kondensatory foliowe, wszędzie gdzie tylko było można, są pchane, aby zapewnić stabilność tego napięcia. Można zauważyć od razu, że nie widać ani jednego kondensatora elektrolitycznego z powodu na czas życia tego zasilacza i jakość, jaki musi gwarantować. Następnie widzimy płytkę IPS, Internal Power Supply, który zasila obwody driverowe RF-a. Potem mamy sekcję wyjściową, która odpowiada za regulację i stabilizację napięcia dostarczonego do RF-a. Tu dławiki przekształtników wyjściowych. No, Tutaj widzę kanapka z kondensatorów ceramicznych. to nie jest kanapka, to jest taki specyficzny typ obudowy. To jest obudowa, która zapewnia lepszą jakość kondensatorom, bo te kondensatory nie są bezpośrednio przyłączane do płytki, tylko z pomocą blaszki. Przez to te kondensatory mają mniejszy stres mechaniczny. Mogą sobie tam wibrować, bo przy pewnej częstotliwości mogą sobie wibrować. Ale też cykle termiczne nie powodują nacisków na pady kondenstora. W ten sposób, dobra. A ta blaszka, do czego służy? Ta blaszka to chłodzenie? Tu są wentylatory i ta blaszka zwiększa efektywność termiczną. PCB-ka. Dokładnie. Wokół tego. Tutaj widzimy, to jest też fajny przykład transformatora plenarnego, gdzie na płytce PCB... A on jest tutaj, w tym tak, miejscu? ale to jest tylko z naszego IPS-a, czyli na jednej płytce jest uzwolnienia pierwotne i wtórne i są na płytkę zapinany jest rdzeń, czyli transformator jest bez użycia kabli, tylko wyłącznie pierwotne i wtórne uzwolnienie jest na płytce PCB. A tu są dławiki, które do czego służą? Te dławiki są częścią wyjściowego przekształtnika regulującego napięcie. Naprawdę wszędzie są tylko foliowe kondensory i ceramiczne. Tak. I żadne inne. Nie ma elektrolitów, nie ma tantali. Nie ma. Wszystkie elementy, które mogą się starzeć w ciągu 10 lat, są wyeliminowane. No, także powiem wam, że sprzęt bez kondensatorów elektrolitycznych, jak i tantalowych, no to jest rzadkość i no jest wow. Po prostu wow. Mogę tutaj brać garściami wiedzę i się naprawdę dużo nauczyć. Ale to tak naprawdę jeszcze jest prototyp, który trafia do klientów. Jest w pełni certyfikowany, w pełni przetestowany, ale wciąż prototyp, dlatego że dopiero integrator integruje ten zasilacz z docelowym urządzeniem. I tu może się pojawić kilka rzeczy, jak chęć nowych funkcjonalności w tym zasilaczu. Odgrywają to ważną rolę w pracy z klientem. Często jeździmy do klientów końcowych po całym świecie, to jest Stany Zjednoczone, Dolina Krzemowa, Japonia, Korea, Chiny. I tam na bieżąco widzimy, jak te zasilacze działają w systemach klienckich. I wtedy wraca taki feedback, te nowe funkcjonalności są wprowadzane i jest nowy prototyp w pełni przetestowany, certyfikowany, wysyłany do klienta. Jeśli jest zielone światło, to rusza produkcja masowa. Te zasilacze Triumfa to szeroka gama maszyn w produkcji elektroniki. Od pamięci NAND, RAM po nawet panele fotowoltaiczne. Bo w głównej mierze są to zasilacze do maszyn plazmowych. Patrzcie, jakie mam tutaj zdjęcia. Jest to plazma, bo idziemy do działu aplikacji plazmowych. Zaraz się dowiecie dlaczego. No, bo to jest też ciekawe. Chodźcie. To, co widać tutaj za mną, jest jedną z komór próżniowych, komór plazmowych, które wykorzystywane są do testów naszych urządzeń. W wielkim skrócie, mamy dużą objętość, taki duży garnek, który trzeba odpompować z powietrza, usunąć powietrze, następnie wprowadzić odpowiedni gaz. Jest to zwykle argon, a także argon z różnymi innymi domieszkami gazów, jak tlen czy azot. I teraz nasze urządzenie, nasz zasilacz, a mamy ich w portfolio wiele, one dostarczają energii do elektrody. Gaz, który wprowadzimy, czyli argon, po przyłożeniu napięcia z naszego urządzenia zostaje zjonizowany i wykorzystujemy go trochę na zasadzie jak kule bilardowe, które zjonizowane pod wpływem pola elektrycznego na elektrodzie bombardują tą elektrodę i wybijają z niej materiał. Ten materiał następnie może zostać osadzony na różnych powierzchniach. Większość naszych zasilaczy testujemy na rezystorach stałych. Można na nich wycisnąć całą moc i dokładnie przeanalizować, przetestować zasilacz. Natomiast pewne funkcje zasilacza musimy przetestować niestety na prawdziwej plazmie, gdyż ona charakteryzuje się tym, że nie jest liniowa. I dlatego jest takie stanowisko zrobiliśmy do analizy na przykład zapłonu plazmy, jak się zachowuje zasilacz przy
dynamicznych zmianach impedancji, obciążenia. Testuję teraz taki zasilacz właśnie. Tu są takie wykresy, które pokazują, w którym miejscu na starcie jesteśmy. Można sobie to dokładnie skompensować elementami biernymi. Niestety nie możemy tego puszczać na dłuższy czas, kilkanaście sekund, ale to wystarczy. Kilkanaście sekund wystarczy, żeby zorientować się, gdzie jesteśmy w tym obszarze pracy zasilacza. No dobra, to technikalia elektroniczne mamy już za sobą, a jeszcze jest osoba, która prowadzi tą firmę tutaj i możemy porozmawiać o tematach, które są wokół tematów technicznych, czyli tematy biznesowe. Poznajcie pana dyrektora. Dzień dobry, nazywam się Paweł Ozimek i mam przyjemność być dyrektorem zarządzającym pionu elektroniki firmy Trumf w Polsce. Także mnie i zapewne was interesują takie rzeczy jak prowadzenie tej firmy. Prowadzenie oznacza rozwiązywanie trudności prowadzenia tej firmy, więc z chęcią bym wysłuchał, jakie tutaj trudności napotyka taka duża firma, jak sobie z tym radzi. W każdej branży są specyficzne wyzwania, tak i w naszej. I w naszej branży bez wątpienia dużym wyzwaniem jest zmienność. Cały czas musimy adaptować się do zmieniających się warunków na rynku, na rynkach, na których działamy. Ceny RAMu wariują. Kości, które we wrześniu... Wielkość rynku przewodników, szanowni państwo... Przewidywania co do zamówień, co do przyszłych wyzwań są jakby bardzo krótkoterminowe. Często się zmieniają. Te różnice czasami są bardzo duże, bo to w procentach wyrażając często sięgają jakichś 20-30% nawet z kwartału na kwartał i trzeba tu się adaptować z łańcuchami dostaw, z kadrą naszą, projektami, które prowadzimy. Wszystkie te rzeczy mają na siebie wzajemny wpływ, i to jest bez wątpienia duże wyzwanie. Powstają różne koncepty urządzeń, podejrzewam, i nawet finalnego produktu, gdzie sami projektanci jeszcze do końca nie wiedzą, czego potrzebują. I jak wygląda w ogóle praca z takim klientem? Jest dokładnie tak, jak pan mówi. Współpraca z klientem musi się opierać na ścisłym partnerstwie technologicznym. Klient, tak jak pan powiedział, często nie wie, a w większości wypadków nie wie, czego będzie finalnie oczekiwał. Próbuje różnych rozwiązań i my musimy za tym podążać, czyli musimy być na bieżąco z tymi potrzebami klienta i rozwijać je wszystkie tak de facto. Potem któreś zostanie wybrane i nagrodzone koniec końców zamówieniami, ale rzeczywiście musimy być przygotowani w naszych projektach na różne potencjalne możliwości. Tych pamięci jest bardzo, bardzo dużo. Mamy NANDy, SD-ramy, D-ramy, naprawdę tego jest wszystkiego bardzo dużo. Zapotrzebowanie na te pamięci jest czasami takie skokowe. Nagle potrzebujemy jakichś NANDów i ta technologia jest tam wtedy pchana, rozwijana. Tak, trzeba pamiętać, że te pamięci gdzieś trafiają do finalnych produktów i teraz zapotrzebowanie na te finalne produkty dyktuje zapotrzebowanie na konkretne rodzaje pamięci i często mamy sytuację, że nagle jest skokowe zapotrzebowanie na nasze produkty do produkcji pamięci DRAM, a za 2 kwartały do pamięci NAND. I żeby takie rzeczy przewidywać krótkoczasowo, to ta współpraca z klientem nam tu bardzo mocno pomaga, ale chcemy też wiedzieć, w którą stronę te trendy, te rynki będą rozwijały się w dłuższej perspektywie. I dlatego też stworzyliśmy już jakiś czas temu komórkę, która zgłębia dane z rynków, z uniwersytetów, z instytutów badawczych, próbuje te dane scalać i na tej podstawie wnioskować, co nam będzie potrzebne, ale nie dziś, jutro, za kwartał czy 2, tylko w dłuższej perspektywie. Ta dłuższa perspektywa dla nas to jest 3 do 5 lat. To jest mniej więcej taki okres, jaki jest potrzebny na rozwinięcie nowej technologii po naszej stronie. Czy taka technologia ma jakieś obostrzenia? Czy możemy to sprzedawać dla każdego klienta, który przyjdzie, zapuka? Oczywiście jak w każdej wysokiej technologii, tak i u nas, u naszych klientów występują najprzeróżniejsze obostrzenia. Rozwijamy jakąś technologię dla jednego klienta, nie możemy jej rozwijać dla drugiego. Nie możemy transferować jakby wiedzy pomiędzy klientami i na to bardzo mocno uważamy. Jest to objęte odpowiednimi umowami z klientami. Drugi aspekt to jest obszar tak zwanego podwójnego zastosowania. Te produkty wysokiej technologii są pod baczną
kontrolą, uwagą państwową po to, żeby nie można było ich używać jak każdego narzędzia oczywiście w celach dobrych i złych, także tutaj też na to bacznie musimy uważać, żeby spełniać te wszystkie warunki. To są bardzo konkretnie zdefiniowane parametry urządzeń, ich funkcje i tu musimy zapewnić, że nasze urządzenia mieszczą się jakby w granicach dopuszczalnych w tym zakresie. I są też technologie, które są też jasno zdefiniowane, do których nie można dostarczać po prostu urządzeń z wysokiej klasy, z wysokiej półki. No, musimy spełniać jakby te wymogi i nie możemy do pewnych technologii dostarczać. Przeszliśmy przez laboratoria, działy konstrukcyjne i tutaj naprawdę pracuje masa ludzi i to są sami specjaliści. Gdzie wy ich pozyskujecie? Jak pan zauważył, mamy bardzo dużo specjalistów. Wyrażając to w liczbach, na 1500-osobową załogę mamy blisko 300-osobowy dział R&D, czyli 300 inżynierów. I oczywiście jest to zespół budowany latami. Opieramy się na dobrej współpracy z uczelniami. Pozyskujemy wiele talentów bezpośrednio z uczelni. Fundujemy stypendia dla najlepszych studentów. Organizujemy konkursy na najlepszą pracę dyplomową na różnych poziomach, na poziomie inżynierskim, magisterskim i doktorskim. Współpracujemy z uczelniami, jeśli chodzi o program nauczania. Z naszej inspiracji został na Politechnice Warszawskiej na Wydziale Elektrycznym otwarty nowy kierunek, nowy przedmiot. Dokładnie ten kierunek, który jest nam bardzo potrzebny i w którym to cały czas zatrudniamy specjalistów. Ale nie tylko Politechnika Warszawska, inne politechniki w kraju też. Jesteśmy zapraszani na takie gościnne wykłady. My również zapraszamy studentów, żeby zwiedzali nasze laboratoria, wiedzieli, gdzie potencjalnie w przyszłości mogliby szukać pracy. Ważnym aspektem jest też kształcenie tych kadr u nas wewnątrz w firmie przez naszych długoletnich pracowników, długoletnich specjalistów, podnoszenie tych kwalifikacji i kompetencji zawodowych, nabieranie tego doświadczenia pod okiem mentorów wewnętrznych i taki program wdrożyliśmy już wiele lat temu, funkcjonuje doskonale i przynosi efekty. To rozpędzanie się nowego pracownika zostało bardzo mocno skrócone i jakby jego wartość dodana jest odczuwalna dużo szybciej niż kiedyś to mieliśmy. Też się zastanawiam, czy nie występują jakieś tarcia między tymi specjalistami. Znamy z praktyki pojęcie społeczność elektrody.pl, gdzie są mocarni też specjaliści, ale jak to wygląda w praktyce, gdzie mamy ponad 1000 osób, mega specjaliści, jak to wygląda, jak wygląda dobieranie ludzi, żeby ten team pracował codziennie pełni zapału i żeby się ścierali pozytywnie, tworząc niesamowite projekty, a nie żeby tam się zagryźli między sobą. Może odniosę się do tej zmienności, o której mówiłem na początku. Ta zmienność na rynkach przenosi się na naszą codzienność tutaj i powoduje, że jeden dzień nie jest zupełnie podobny do drugiego. Jest innym, zupełnie nowym, często wyzwaniem. I to jest super środowisko dla ludzi, którzy są ciekawi nowych wyzwań inżynierskich. Drugim aspektem jest to, że działamy na wielu rynkach, no niestety niezbyt mocno na rynku polskim. Nie mamy tutaj zbyt wielu firm, które mogłyby być potencjalnie naszymi klientami. Są to rynki zazwyczaj w Stanach Zjednoczonych, w Japonii, w Korei. Więc również ciekawym wyzwaniem dla ludzi ciekawych świata jest pracowanie u nas. I to wszystko powoduje, że w połączeniu ze stopniem złożoności tych produktów, które są wytwarzane przez zespół, wszystko to powoduje, że zawiązują się pewne relacje, zawiązuje się na wysokim poziomie praca zespołowa, bo tylko taka praca prowadzi do oczekiwanych efektów. I to współzawodnictwo raczej widać pomiędzy zespołami, a nie wewnątrz zespołów projektowych. I myślę, że to jest też dobra rekomendacja dla osób, tak jak już wspomniałem, ciekawych wyzwań inżynierskich lub ciekawych świata, żeby zainteresowały się naszą firmą i zobaczyły, czym się zajmujemy na co dzień. Jesteśmy bardzo otwarci, możemy pokazać to, jak to robimy, gdzie to robimy, nasze laboratoria i tym samym zapraszam do współpracy z nami.
Także bardzo, bardzo ciekawie było to zobaczyć, jak to wygląda z samej góry, to działanie całej organizacji. Także bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. To by było tyle w tym odcinku. Mam nadzieję, że się podobało. Także do następnego razu. Napiszcie komentarz, czy to było mocne contentowo, bo z mojego punktu widzenia dowiedziałem się tutaj bardzo dużo rzeczy, które pomogą mi w mojej pracy. No i oczywiście bardzo dziękuję firmie Trumpf, że pozwoliła mi tutaj wejść z kamerą. Dzięki.